pomysł na Dzień Babci, bo o tym święcie absolutnie zapomnieć nie można. Założenia były takie: ma być szybki, łatwy i kojarzyć się z babcią, czyli z czymś przepysznym. Chustecznik zawsze się przyda na szczęśliwe łzy, a do tego 2 słoiki. Można je wykorzystać jako słoiki na przykład na ciasteczka albo jako lampiony. Pokażę Wam to na końcu filmu. A motywem przewodnim będą babeczki z tej ślicznej serwetki. Chustecznik jak chustecznik drewniany i zawsze się przyda. Wyciągam dno i od zewnątrz 2 razy maluję białą farbą akrylową. Zostawiam go do wyschnięcia i zabieram się za słoiki. Jeżeli chcecie, to możecie do projektu wykorzystać zwykły słoik. A ja udałam się do raju słoikowego, czyli do Pepko, i nabyłam tam 2 takie przepiękne słoiki, a właściwie to 4, bo zawsze się przydadzą. To jest efekt szronu, po prostu uwielbiam ten preparat, a nakładamy go zawsze gąbeczką. On jest super wydajny, specjalnie zrobiłam Wam stop klatkę, żebyście mogli zobaczyć, ile szronu potrzeba do pomalowania tych 2 słoików. I to nakładając w wersji na bogato, czyli dosyć grubo. Szron zawsze nakładamy gąbeczką, wygląda to wtedy ładnie i naturalnie. I jeżeli macie plan, żeby szron nałożyć idealnie, to Wam to nie wyjdzie, ponieważ ten preparat ma dokładnie imitować szron, czyli osad atmosferyczny stworzony z drobnych lodowych kryształków. A jeżeli ma być idealnie, jeżeli chcecie efekt po prostu matowego szkła, to powierzchnię trzeba pokryć lakierem akrylowym matowym. Pokrywki przed malowaniem najlepiej zagruntować jakimś primerem. Oczywiście absolutnie najlepszy jest bonding primer, ale jeżeli go pominiecie i pomalujecie je od razu farbą akrylową, to myślę, że też będzie trzymało. Serwetka śliczna, mam nadzieję, że Wam także się spodoba. Babeczki po prostu wycinam i nawet się nie staram, żeby było jakoś idealnie. Zobaczcie, tak jest całkiem ok. Najpierw wycinam, a potem rozdzielam, zostawiając tylko jedną górną warstwę serwetki, czyli jak zwykle. Do chustecznika oraz do słoików będę przyklejała serwetkę tym samym klejem i tym samym pędzlem. To jest klej do decoupage. Przyklejam, smarując obrazek wyłącznie od góry. Po prostu klejem przeciągam od góry, on przemaka przez serwetkę i wszystko się ładnie przykleja do powierzchni. Dzięki temu, że babeczki są niewielkie, nie mamy problemu z przyklejeniem ich na powierzchnię, która nie jest całkiem płaska, czyli na przykład do półokrągłego słoika. Klej jest mleczny i na mokro go troszkę widać, ale gdy wyschnie, po prostu znika. A gdy wyschnie, zarówno słoiki, jak i chustecznik lakieruję 2 razy lakierem akrylowym matowym. Dzięki temu wszystko będzie lepiej wyglądało i oczywiście będzie bardziej odporne albo wytrzymałe, czyli będzie babci dłużej służyło. Jak widzieliście na początku filmu, na górze chustecznika oraz na górze słoików jest coś, co w swoim zamyśle miało imitować lukier. I do tego koloru podchodziłam 2 razy. Pierwsza próba wydawała mi się za ciemna, więc dodałam troszkę białego i wydaje mi się, że teraz jest lepiej. Góra miała imitować lukier, ale z drugiej strony ta praca miała być bardzo łatwa do wykonania, więc lukier będzie tylko na tym dużym słoiku, a tutaj zrobimy bardzo łatwe, nawet w wykonaniu dla dzieciaka, falbanki. Pędzel gąbkowy i po prostu go moczymy i odbijamy, moczymy i odbijamy. Bardzo mnie korciło tak aż do bólu, żeby te falbanki od dołu podcieniować, ale byłam twarda, nie zrobiłam tego i mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. No bo przecież z założenia ten projekt mają robić dzieci. Ale jeżeli nie macie takich ograniczeń, to oczywiście, że można te wszystkie falbanki i sopelki podcieniować, bo to będzie fantastycznie wyglądało. A ściekające krople lukru robię po prostu tak, zwykłym patyczkiem kosmetycznym. Jeżeli ten efekt Wam się podoba i macie lekki niedosyt, to zapraszam do filmu, który Wam podlinkowałam pod tym wideo. To są butelki świąteczne i z nich ściekała czekolada.
Prawdę mówiąc, wyglądały dokładnie tak samo, tyle że zamiast różowej farby dałam brązową, ale jeżeli macie ochotę, to oczywiście zapraszam do starszego filmu. Górę słoików zamalowuję na różowo tylko do pierwszego gwintu. Malowanie tej części z gwintem nie ma żadnego sensu, ponieważ to i tak się obskrobie, gdy będziemy zakręcali i odkręcali słoik. Ściekający różowy lukier wyszedł mi tak. Przemaluję jeszcze zakrętki i nasza praca dla babci jest prawie gotowa. Ale jeżeli macie lekki niedosyt, to można jeszcze tą pracę podrasować. Po pierwsze, wykałaczka i robimy malutkie, delikatne, drobne kropeczki. Jeżeli górę pomalowaliście perfekcyjnie, to można to sobie odpuścić, ale u mnie, czego za bardzo w kamerze nie widać, wyszły lekkie mazy. I gdy dodam kropeczki, to mam nadzieję, że nikt na te mazy nie zwróci uwagi. Byłam twarda, cieniowania nie zrobiłam, ale myślę, że takie delikatne odbłyski nie są trudne i mogę w tej pracy je Wam zaproponować. Bo można bez, można je odpuścić, ale zobaczcie, one robią naprawdę fajną robotę. Pomalowałam, wszystko wysuszyłam i jeszcze raz każdą część przemalowałam lakierem akrylowym matowym. Każdą, nawet pokrywki. A na koniec zawsze warto dodać jakieś drobiazgi. No wiecie, takie wisienki na torciku. Przygotowałam kilka, ale użyłam tylko niektórych. Zobaczcie, to było przygotowane, a czego użyłam, no to już widzieliście na zdjęciach. To jest rozciągliwa koronka i ona jest fantastyczna do wykończenia góry chustecznika. Właśnie dzięki temu, że jest elastyczna, bardzo ładnie układa się i dopasowuje w tym otworze. Elegancki sznur, trochę chwościków i zobaczcie, tak prezentuje się cały gotowy komplet. Jak wygląda chustecznik od góry, to już dobrze wiecie, bo oglądaliście cały proces ozdabiania, ale od spodu zrobiłam urocze kropeczki. No i jeszcze oczywiście 2 słoiki, bo ja bardzo lubię słoiki, dosłownie na wszystko. A te mogą być na ciasteczka, na makaron, na kawę, na co tam babcia sobie będzie chciała, albo można z nich zrobić, tak jak mówiłam wcześniej, bardzo fajny lampion. I jak Wam się pomysł na Dzień Babci podoba? Zawsze mam nadzieję, że wykorzystacie. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie. Jak zwykle listę produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie tego wideo, czyli pod filmem. A ja zapraszam na kolejną niedzielę, bo jak zwykle w każdą niedzielę od rana nowy film na YouTubie. Do zobaczenia! Ojej, zapomniałam powiedzieć, że Was zapraszam także na Facebooka, na naszą grupę, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele, bo tam są fantastyczni ludzie z bardzo fajnym hobby, czyli z deku. Pozdrawiam, do zobaczenia w niedzielę.